im dłużej to trwało i myśmy musieli przejść do innego systemu walki, obrony. Musieliśmy działać w nocy z zaskoczenia. W ogóle cała nasza działalność była z zaskoczenia i dlatego to regularne wojsko przegrywało. Mamy dzisiaj najlepszy dowód, jeżeli państwo słuchają radia, to w Iraku też wszystko się dzieje z zaskoczenia. Tylko oni mają czym, a myśmy nie mieli czym. U nas jeden strzał w nocy na ulicy potrafił wystraszyć patrol na parę godzin z tej ulicy, bo oni nie wiedzieli, co się za tym kryje. I to była nasza przewaga nad nimi. Ale oni tam wprowadzili aparaty podsłuchowe, bo ludzie byli w tych bunkrach, w piwnicach schowani. To się mówi bunkier, ale to jest normalna piwnica, która ma zamaskowane wejście. Tam nic się nie dzieje, to jest żaden bunkier, to jest nic zbudowanego. Zbudowane jest tylko to zamaskowanie. A to jest normalna piwnica pod 5-piętrowym domem, pod 2-piętrowym domem. To nic nie jest bunkier, bo bunkier to jest cement, dach gruby i tak dalej. Nie, to były piwnice, gdzie ludzie się chowali i robili na wejściu zamaskowanie. Jedni to robili na wózkach takich, na szynach, i cegły wjeżdżali, inni inaczej, gdzie indziej drzewo maskowało. Różne to były sposoby. I oni nie mogli znaleźć tego wyjścia, bo wiedzieli, że te 60 000 ludzi przecież się nie wyparowało w powietrze, że są tutaj. Więc sprowadzili takie aparaty, pierwsze to chyba było, aparaty podsłuchowe. To były takie wysokie rury, niewysokie, jakieś pół metra miały. Na górze wyglądało, jakby było płótno i na tym płótnie leżała taka blaszka. Idiota. Leżała taka blaszka. Prawdopodobnie przecież ludzie w tej piwnicy oddychali, nawet jak było cicho, jak spali, oddychał. Ktoś się przewracał z boku na bok, jak spał. Widocznie ten aparat był, ja nie umiem powiedzieć, czy on był podłączony, chyba był podłączony do jakiegoś prądu, ja nie mogę powiedzieć tego na pewno. I ta blaszka, to płótno było cieniutkie, ta blaszka była chyba też cienka, bo przecież ja tego w ręku nie miałem, ale tak na oko. I jak ona zaczęła drgać, jak był deszcz i wiatr, to oni tego nie wystawiali. To jest ciekawa rzecz. Ale deszczu nie było wtedy. Ale jak był wiatr, to tego nie było. To tego dnia nie robili tego. Widocznie to było dosyć czule. Więc i oni wykrywali, gdzie są ludzie. A jak nie wykrywali, to na czas ludzie nie mogli siedzieć w tej piwnicy, to przecież te domy się paliły, było gorąco. Ludzie, jak nie było Niemców, ludzie wychodzili. Jak ktoś mówił, że za rogiem jest Niemiec, to wszyscy uciekali z powrotem do tej piwnicy i zamykali ją. Czasem się zdarzało, że zostaje dziecko na wierzchu, bo nie zdążyło wejść, albo ktoś. I ci Niemcy dawali mu cukierki, powiedz, gdzie jest mamusia, gdzie jest tatuś, i on prowadził. Ale to były rzadkie wypadki. Na przykład taki przypadek był w trzecim podwórku na Franciszkańskiej 30. 3-letnie dziecko, on mu dał taką torbę cukierków, żeby pokazał, gdzie jest mamusia. I pokazał. I tam wyprowadzili, nie wiem, 50 czy 100 osób. Ciekawe. Widziałem potem, że oni widocznie nie wszystkich uprowadzili, bo część musieli zabić na miejscu i podpalić. Bo tam jak się nazywa, te belki ze stropów, takie grube belki, były podpalone i na tym podpalonych belkach leżeli spaleni ludzie. To musiało być stamtąd. Znaczy nie całkowicie. Spalone nogi, spalona głowa, spalona twarz, bo ich było 4 czy 5 osób. Byli wypaleni tak czarno. Ja nie myślę, żeby ich spalono, pewno ich przedtem zabito. Tylko ich podpalili, ale nie spalili, bo te belki
już jak ja to widziałem, to te belki już tylko się żarzyły. Więc tak oni dochodzili przez te aparaty podsłuchowe. No mieliśmy, ale w tym okresie od 3 do 8 maja mieliśmy bardzo dobre kontakty. Bo o godzinie 8 praktycznie, może wcześniej, już ich nie było w getcie. Szedł gdzieś patrol, ale to było bez znaczenia. Myśmy byli panami sytuacji. Więc myśmy byli na Franciszkańskiej, Anilewicz był na Milej, ten był gdzie indziej i tak dalej. Mieliśmy bardzo łatwy kontakt i ustalaliśmy mniej więcej, co będzie nazajutrz. Nic wielkiegośmy nie mogli ustalić, bośmy nie mieli, jak się nie ma czym strzelać, to się tylko mówi.